Jesteśmy w Świnoujściu, robimy sobie spacer po promenadzie. Mimo że sezon jeszcze się nie zaczął, to turystów jest już dużo. Wiosna w Świnoujściu rządzi się swoimi prawami. A my jesteśmy na samym początku i zobaczymy. Może przejdziemy całą promenadę. Zwiedzanie zaczynamy od strony prawej, czyli od strony wschodniej i poruszamy się w kierunku zachodnim. Trafiliśmy bardzo fajną pogodę, mimo że jest końcówka marca. Jest bardzo ciepło. Ile? 16 stopni? Około 16 stopni. W tym momencie mijamy budynki należące do kompleksu Baltic Park Fort, apartamenty, popularna restauracja Promenada. No tak, tu często można spotkać kolejki. Widać, że wiosenny sezon już w pełni. Większość restauracji już jest otwarta. Wychodzimy zza budynków Baltic Park Fort i przed nami pojawia się budynek hotelu Radisson. Za budynkiem hotelu Radisson znajduje się budynek Hilton, a my idziemy przed siebie. To są dość nowe budynki, nie? Mają około 10-12 lat, czyli nie aż tak nowe, aczkolwiek architektura tych budynków cały czas wygląda w porządku. Dobrze się zestarzały, można powiedzieć. Tak. Ciężko mówić tutaj o starzeniu. No, bardzo ładnie dbają też o nie, ta elewacja bielutka. No, a turyści z całej Polski, a nawet i nie z Polski, z zagranicy, z Niemiec. Jak to w Świnoujściu, duża ilość turystów z Niemiec, ale rzekłbym, że troszkę mniej niż w latach ubiegłych. Prawdopodobnie wpływ tunelu, który pozwala dostać się dalej w Polskę bez oczekiwania w kolejce na promy. Wejście na przedłużeniu ulicy Chrobrego. Obok pierwsza inwestycja Baltic Park Molo. Miasto chyba jest bardzo przyjazne, jakby przyjazdom z psami. Widzę bardzo dużo ludzi z psami. Z tego co pamiętam, to raczej w większości restauracji nie ma problemu, żeby wejść z psem, co właśnie widać. Dużo piesków w okolicy. Świeże i chrupiące gofry, można zjeść deser. Czuć miętą kawę. Kawiarnie
Częściowo otwarte. Widać, że duża część jest już otwarta. No, można sobie usiąść, wziąć kawkę, wziąć kawałek ciasta. Można usiąść z panem kapitanem. Obłożenie w restauracjach i kawiarniach dosyć duże. Jest mniej więcej środek dnia, więc zaczyna się powoli pora obiadowa. Czuć, że obłożenie w hotelach jest prawdopodobnie dosyć wysokie. Można przyjrzeć się też architekturze budynków Baltic Park Molo z charakterystycznymi okiennicami, które były charakterystyczne dla wszystkich cesarskich uzdrowisk, czyli tych położonych także po stronie niemieckiej. Po stronie niemieckiej dużo budynków dalej wygląda w tym stylu. W Świnoujściu ten styl trochę się zmienił. Poszedł trochę w inną stronę, trochę mniej okiennic, trochę więcej balkonów, które wystają poza budynek, gdzie można zaczerpnąć świeżego, jodowanego naturalnie powietrza z nadmorza. No i można mieć widok na morze w niektórych pewnie. W takiej pierwszej, drugiej linii zabudowy to myślę, że dużo pokoi ma widok na morze. Przy odpowiedniej wysokości pokoju na pewno, aczkolwiek w Świnoujściu dosyć daleka odległość jest od promenady, którą w tym momencie idziemy, do morza. Została w ostatnich latach wybudowana również druga promenada, zwana Promenadą Zdrowia. Znajduje się ona pomiędzy oryginalną promenadą a plażą. Co ciekawe, plaży w Świnoujściu cały czas przybywa. Jest ona coraz Z szersza. każdym rokiem około 30-40 cm. Oj, to bardzo dużo. Można powiedzieć, że za 100 lat będzie 40 metrów więcej plaży. Bardzo prawdopodobne, że wtedy powstanie kolejna linia zabudowy budynków. Ale tam zadymione chyba jakieś szaszłyczki, kiełbaski się robią. Tak, zbliżamy się do restauracji Kergulena, słynnej wśród osób bywających w Świnoujściu z powodu ryb, które można zjeść, a także właśnie na sezon włączonego stanowiska z szaszłykami. Ciekawe, jakie rybki tam można zjeść. Może zaraz zobaczymy. Ale nie widzę takiej rozpiski na zewnątrz. Z restauracji Kergulena nie widać rozpiski na zewnątrz. Jesteśmy przy kolejnym wejściu na plażę. Tutaj widzę, ciągną się kolejne restauracje. Większość z tych restauracji serwuje dania powiązane z rybami. Owoce morza też można zjeść. Na rozpisce właśnie widzę na przykład kalmary, więc takie rzeczy też można dostać w Świnoujściu. Tam widzę nazwa restauracji Huter, potem coś w takiej... Chata, Aha. restauracja morska. A my ruszamy dalej. Fajnie, że ta promenada w Świnoujściu jest taka szeroka, że ludzie spokojnie się mijają, a duże ilości ludzi się tu przetaczają. Można zobaczyć właśnie pieski. Jest tak szeroko, że spokojnie można iść swoją drogą. Jedynie trzeba uważać na osoby, które postanowią jechać rowerem wbrew zakazom. Ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który tak nie robił. Widać też pierwsze oznaki wiosny. Tutaj drzewa bardzo ładnie kwitną na różowo, na biało. Bardzo wcześnie chyba. Raczej nie kojarzę, żeby tak wcześnie drzewa kwitły.
W pewnym sensie poczucie wiosny może być na niektórych odcinkach promenady troszkę zaburzone, ponieważ jest masa iglaków. A my w tym momencie już dochodzimy do muszli koncertowej, położonej w centralnej części promenady. W sezonie letnim bardzo dużo różnego rodzaju wydarzeń tutaj się odbywa, a po prawej stronie znajduje się restauracja Muszla. Jeszcze nie sezon na jakieś wydarzenia. Pewnie w maju, na majówkę już coś się będzie działo. Też bym tak rzekł, że muszla koncertowa zaczyna być wykorzystywana w maju, na majówkę. My w tym momencie weszliśmy na kolejną część promenady. Jesteśmy przy dawnym budynku bodajże Zdrojowa, który istnieje od czasów jeszcze niemieckich. Został tylko zmodernizowany lub odbudowany w części. Tutaj bardzo fajne są kanapki z rybami, takie sprzedawane z okienka. Widzę, że bardzo popularne i nie dziwię się. Obok są pączki, ale myślę, że tutaj lepiej w Świnoujściu zjeść sobie taką rybkę niż pączka. Jak tak spojrzeć na kolejkę, to kolejka do pączków jest najmniejsza. Największa kolejka jest do kanapek rybnych. A później do lodów. Do lodów gofrów. Ruszamy dalej. Takie typowe lody kręcone, które się kojarzą z latem, już widzę. Tak. A my mijamy kolejną atrakcję na promenadzie, czyli dom do góry nogami. Rzekłbym, że każde miasto ma swój dom do góry nogami, przynajmniej każde miasto turystyczne. W Świnoujściu ten dom do góry nogami znajduje się w centralnej części promenady, tuż przy budynku Galerii Promenada. Widzę, że tutaj ta galeria ma 2 piętra, a nie, 1 piętro i dach taki, taras na dachu. A na tarasie na dachu można siąść i skosztować lokalnych posiłków. Jak to w Świnoujściu jest też trochę artystów występujących, na przykład pan Mim. Pan Mim cały na złoto. Pan Mim cały na złoto. Żołnierz z karabinem. Widać, w tym roku wziął taki strój. W latach zeszłych potrafił być ubrany na przykład w strój robota. My w tym momencie idziemy kolejnym wejściem na plażę położonym przy Galerii Promenada. Na końcu tego wejścia znajduje się stacja ratowników, z której startują i kończą pracę ratownicy w sezonie. A my zrobimy tutaj kawałek kółeczka i będziemy wracać na główną promenadę. Spotkanie piesków. No, fajnie. No i my wracamy w stronę głównej promenady w Świnoujściu. No, tutaj obłożenie w restauracji jest duże. Jesteśmy coraz bardziej w porze obiadowej, więc obłożenie wskazuje zdecydowanie, że większość osób postanowiła już posilić się nad morzem. Tort bezowy można zjeść. Taki fajny ten tort bezowy. I taki tort. Ciacha, bardzo fajne. Pan żołnierz robi te dźwięki, jeżeli ktoś chciałby się zdziwić, ale my skupimy się dzisiaj na promenadzie. Tutaj też często w sezonie jest ten pan Indianin, który gra. Słynny pan Indianin, nie mogę przypomnieć sobie w tym momencie, jak pan Indianin się nazywa, ale co ciekawe, pan Indianin jest bardzo popularny i reprezentował
nazwijmy to swój fach, swoją muzykę, nawet w Chinach. Miał tournée po Chinach, a na co dzień w sezonie letnim grywa na promenadzie w Świnoujściu. I on jeszcze płyty nagrywa, nie? Tak, można zakupić jego płytę, aczkolwiek nie słychać jego muzyki, czyli jeszcze się nie pojawił. Jeszcze się nie pojawił. Jeszcze ma urlop przed sezonem. Tutaj w końcu w tej zabudowie się wolna przestrzeń pojawiła po prawej. Ciekawe, czy kiedyś też zabudują tutaj. Ciężko powiedzieć. Na ten moment te budynki zostały skończone. Z ciekawostek, które wiem, ta budowa trwała wiele lat. Były różne problemy inwestorów, którzy tutaj w tym miejscu promenady inwestowali, ale w końcu te budynki wydają się skończone, aczkolwiek nie są jeszcze oddane do użytku. Przynajmniej nie straszą. Wzdłuż promenady można też zobaczyć wiele różnych instalacji artystycznych. Jedną z nich są na przykład takie... Co to jest? Jak to nazwać? Ozdobne żywopłoty. Ozdobne żywopłoty, które przedstawiają różnego rodzaju scenki rodzajowe. My coraz bardziej oddalamy się od centrum promenady. Jesteśmy już w części zachodniej. A co ciekawe, widać uderzenie turystów tegoroczne w Świnoujście. Cały czas jest dużo ludzi, aczkolwiek bardzo miło tu się idzie. Jest bardzo szeroka, miła promenada. Nie można narzekać. Nie czuć tej ilości ludzi w ogóle. Tak, Świnoujście ma taki plus, że promenada jest bardzo długa i bardzo szeroka, przez co ten tłok rozkłada się równomiernie. Tutaj jakiś sklep z cukierkami powstał. Jak już wiemy, jest to sieciówka, bo gdzieś w innym mieście też widzieliśmy taki sklep z cukierkami. Prawdopodobnie w Bydgoszczy lub w Toruniu. Tak, to mogło być tam. A my mamy kolejną instalację artystyczną. Weszłam w sklep. Bardzo wiele osób w ciepłe, słoneczne dni korzysta z ławek znajdujących się na promenadzie. Ławki znajdują się tuż przy iglastym żywopłocie, który dosyć dobrze osłania przed wiatrem. Można usiąść, chwilę odpocząć. Wszystko zależy od kondycji naszych nóg, ile damy radę przejść. A w sezonie tutaj na tej małej scence są występy. Pamiętam, że ktoś tu na skrzypcach grał, na jakimś keyboardzie. Czy tu jest skrzyneczka, że do prądu można się podłączyć? Tak, miejsca zrobione pod występy artystów. Ja bardzo mocno zapamiętałem z zeszłego roku, z pobytu w Świnoujściu, osobę, która grała na dudach. Naprawdę? Była taka osoba. A my dochodzimy do kolejnego wejścia na plażę. Znajdujemy się przy budynkach Słodkiego Centrum. Budynek, który obecnie mamy przed sobą, oryginalnie nie był, nazwijmy to, klasyfikowany jako Słodkie Centrum. Słodkie Centrum było obok, ale w tym momencie całe wejście przyjęło nomenklaturę nazwy Słodkie Centrum, dlatego że było tutaj zgromadzone wiele kawiarni, które serwowały potrawy na słodko, czy to gofry, czy to lody, czy inne desery. W dawnych czasach można było powiedzieć, że nie były to zbyt piękne rzeczy, jak to cały kraj, który przechodził modernizację. W tym momencie stare budki zostały wymienione na niskie budyneczki, Takie pawilony. pawilony, które posiadają przed sobą dużą ilość stoliczków. To się akurat nie zmieniło w porównaniu do dawnych lat. No fajnie ma pan psa w plecaku. Ej, piesek w plecaku się schował. O, wyszedł. Piesek się wygląda teraz.
Wchodzimy znowu w strefę oddziaływania grilla, szaszłyków. A ja tu widzę, że magnesy można kupić. I biżuterię z kamienia. I bursztyny też, z bursztynu wyroby. Tutaj widać takie ładne stare budynki zabytkowe. To są hotele pewnie w nich. Tak, w tym momencie większość to są albo hotele, albo pensjonaty, w zależności od sposobu remontu i utrzymania. My mamy kolejny przykład, nazwijmy to rzeźb z zieleni. A po prawej stronie znajduje się wejście z roślinami częściowo egzotycznymi. Można zobaczyć na przykład palmy. Udajemy się w dalszą podróż, dalsze zwiedzanie promenady w Świnoujściu. Fajnie, bo tempo spacerowe jest takie powolne. Właśnie widać, że tutaj sobie wszyscy odpoczywają. Im dalej od środka promenady, od centrum promenady, tym robi się luźniej. W tym momencie do tych miejsc tutaj docierają już koneserzy spacerowania po promenadzie w Świnoujściu. No, widzę sklep z pamiątkami, dla dzieci rzeczy. Więcej magnesów, zawieszki. Angry Birdy, Pokemony i rowery. I rowery. Nieodłączny symbol Świnoujścia. Dokładnie. Automaty do gier i centrum jakieś takie do grania w gry. A my mijamy kolejne wejście na promenadę. Na plażę oczywiście. Na promenadzie właśnie się znajdujemy. Wejście w dawnych czasach nazywane Bermudami. Stała się jedna restauracja, która ma i smażalnia ryb w nazwie Bermudy. Z opowieści wynika, że to wejście na plażę w dawnych czasach przed remontami było słynne z wieczornych dancingów, imprez tanecznych, czyli oprócz zjedzenia ryby można było potańczyć do wyskokowej muzyki. Świnoujście też jest fajnym miejscem dla rodzin z dziećmi, bo tutaj takich placów zabaw, jakichś atrakcji dla dzieci też jest dużo. Place zabaw są też właśnie położone przy promenadzie. Nie trzeba się udawać do centrum miasta, żeby móc usiąść na ławeczce i dać naszej pociesze polatać, w cudzysłowie. Można się przejechać bryczką, tutaj też jest dużo zabytkowych bryczek. Co ciekawe, ja bardziej znam określenie dorożka i chyba oficjalnie mówi się na to dorożka. Słowo bryczka jest prawdopodobnie słowem raczej określającym takie mniej dostojne może. Aczkolwiek no, w Świnoujściu na pewno mówi się o tym dorożki. Słowo tak, bryczka jest tutaj nieużywane. Bardziej, no, lepsze wrażenie robi dorożka niż bryczka. Tak, bryczka bardziej brzmi jak gdzieś jakiś na pole bryczka, nazwijmy to w ten sposób. My znajdujemy się blisko dawnej pływalni miejskiej,
która obecnie, z tego co wiem, nie jest używana. Powstała pływalnia w centrum miasta. A po drugiej stronie znajduje się budynek hotelowy, który, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że był w całości zburzony i odbudowany. Budynek został odbudowany w identycznej formule, w identycznym wyglądzie 1:1 z tym, jak wyglądał przed zburzeniem, ponieważ jest zabytkiem. Rozumiesz? Cwaniak? Restauracja Karczma Polska. Restauracja z tradycyjnym polskim jedzeniem. Karczma Polska pod Kogutem. A my widzimy symbol świadczący o tym, że pływalnia miejska, dawna pływalnia miejska jest wyłączona z użytku. Wisi karteczka wstęp wzbroniony. Widać też, że budynek nie jest pierwszej młodości. Ciekawy, jaki będzie jego los. Fajnie, gdyby zachowała się jakoś ta mozaika, bo mozaika jest bardzo ładna. Co ona przedstawia? Trochę wygląda jak jakiś ptak, jak jakiś orzeł. Tak, Albo mewa. Bardzo abstrakcyjna forma, która pewnie coś ma. U góry wygląda jakby był dziób. Taki ostry, skierowany w dół. Ciekawe. Mi ciężko coś tu zobaczyć, ale nie wiem. Bardzo podoba mi się ten nowy budynek, jego elewacja w takie szczebelki z drewna. Tak, za dawną pływalnią miejską znajduje się budynek, czy to apartamentowy, czy hotelowy? Chyba apartamentowy, patrząc po wielkości prawdopodobnie pomieszczeń. Co ciekawe, jego elewacja w pewien sposób rozbija wiatr, który w niego wieje. Nie jest nudny w formie, bardzo ładnie się wpasował w to miejsce. Plus może też się tak nie nagrzewa od słońca. W Świnoujściu słońce lubi przypalić. Czego boi? A my w tym momencie już mijamy dawny budynek fregaty. Nie jestem w stanie od razu powiedzieć, co to konkretnie było, aczkolwiek kojarzy mi się, że w dawnych czasach w tym miejscu znajdował się dom spokojnej starości lub różnego rodzaju dom pomocy. A obok jest budynek West Baltic Resort. Budynek, który w dawnych czasach był budynkiem szpitala miejskiego w Świnoujściu. Budynek szpitala nie był zburzony. Budynek szpitala był opróżniony, wybebeszony. Zwał jak zwał, został całkowicie zmodernizowany. I w tym momencie ten budynek prezentuje się w ten sposób. Znajduje się tutaj hotel. Mamy jeszcze niedziałający w tym momencie zegar wodny, z którego leci woda tam z góry, z dachu i w jakiś sposób wyznacza godzinę, która jest aktualnie. Co ciekawe, mamy bardzo ciepły dzień, zegar jeszcze nie jest aktywny, nie jest włączony. Wieczorami tutaj te wszystkie atrakcje są oświetlone i można zobaczyć grę kolorów. Zegar oprócz tego, że ma lecącą wodę, która wskazuje godzinę, ma także oświetlenie, które bardzo ładnie wygląda. To musi się ściemnić. My mijamy kolejne instalacje artystyczne. Jakieś ptaki, żurawie. Żurawie, ptaki. Tutaj taka Tu czapla. jak czapla. A my wchodzimy na ostatnią część promenady po stronie zachodniej. Będziemy szli w stronę jej końca. A co znajduje się na końcu? Za chwilę zobaczymy. Robi się coraz bardziej dziko.
Po prawej stronie mamy już nadmorski las, wydmowy las. W tym miejscu promenada robi się troszkę węższa, ale też ilość osób, które docierają w to miejsce, jest zdecydowanie mniejsza. Jeżeli chcemy zaznać chwili spokoju, możemy udać się tutaj na zachodnią część promenady w Świnoujściu, żeby chwilę odpocząć od zgiełku nadmorskiego miasta. Takie małe, fajne ośrodki są. Widać, że też to są stare budyneczki przerobione na takie pensjonaty. Pieskowy, Kafe Uznam i Hotel Polaris, jak widzę nazwę. Tak, dokładnie. Jak spojrzymy w prawo, zobaczymy wydeptaną ścieżkę, która w przyszłości prawdopodobnie stanie się wejściem na plażę, bo jest oznaczona numerkiem 6. A w oddali, jak się skupimy, można dostrzec stację meteorologiczną, trudne słowo, rzadko używane, powiedzmy stację meteo, oraz ludzi przemykających promenadą Zdrowia. Fajny detal jest na tej kawiarni Uznam, Villa Uznam, Kafe Uznam. Jak spojrzymy pod nazwę, zobaczymy, że jest kawałek wyspy Uznam, dosłownie wyspa Uznam, Tak. pod nazwą Kafe Uznam. Chyba nawet cała jest to połączenie, które nie jest połączeniem. Tak, cała wyspa Uznam. Przekażę nam. Dziękuję bardzo. Tutaj są takie fajne parasole słoneczne zrobione. Przynajmniej tak kojarzę, że było to nazwane. Zacieniacze, jak dobrze pamiętam. Cieniacze. No, czy spełniają swoją funkcję? Ciężko powiedzieć. Rzekłbym, że mogłoby być lepiej, ale na pewno wyglądają jak piękne parasole. A my już zbliżamy się do końca promenady w Świnoujściu. Przed nami znajdują się już ostatnie atrakcje w tej części promenady, czyli tężnie solankowe. Tutaj zobacz, jakieś różniczki zrobione z żywopłotu. Akurat na Wielkanoc. Mimo że one są prawdopodobnie cały rok Tak, w tym miejscu, bardzo ładne. to dobrze łączą się z okresem roku, w którym tu jesteśmy, czyli okolice Wielkanocy. Ale zobacz, jakie te ławki mają podnóżki, żeby nogi postawić. Zastanawiam się, czy to po to, żeby buty z piasku otrzepać na przykład. Albo po prostu, żeby się rozłożyć i troszkę poopalać. Rzeczywiście, może tak być. Jedno i drugie zastosowanie jest jak najbardziej wytłumaczalne, jak najbardziej logiczne. Zbliżamy się do końca promenady. Tutaj znowu robi się troszkę szerzej. Mamy okazję podziwiać nadmorski las po raz kolejny w całej okazałości, raczej wydmowy las. No i ten niezwykły mikroklimat, jaki tutaj panuje, prawda? Bo to nie bez powodu jest uzdrowiskiem nazwane. Tak, świeże powietrze i masa rowerów, jak to w Świnoujściu. W Świnoujście nie bez powodu, jak chodzi o ilość rowerów, czy też ilość używanych rowerów, czy to przez mieszkańców, czy przez turystów, często jest nazywane swoistą Holandią, swoistym Amsterdamem Polski. Polski. Ilość ścieżek rowerowych
jest bardzo duża, pokrywają większą część miasta. Tak jak widać, ilość osób na rowerach jest zdecydowanie większa niż w reszcie Polski. Dużo ośrodków też ma rowery na wynajem, na wypożyczenie. Tak, można wziąć rower w wynajem z ośrodka, w którym się jest. Najczęściej są dostępne. A my dotarliśmy do tężni solankowych. Tężnie solankowe w Świnoujściu, obecnie wyłączone, Nie widać kapiącej wody. ale czuć zapach. Czuć zapach soli. Jeżeli można by było oddać ten zapach przez kamerę, to byłoby bardzo podobne wrażenie, jeżeli byśmy dolali wody do solniczki. Czuć tą sól, która tutaj razem z tą wodą, razem po przepuszczeniu przez gałęzie daje taką mieszankę, która w pewnym sensie oczyszcza płuca, ułatwia oddychanie. No pewnie dużo tam jeszcze innych właściwości opisanych jest przez taką tężnię. I w ten sposób doszliśmy do końca promenady w Świnoujściu. Tutaj można zrobić lekkie zbliżenie i zobaczyć, jak wygląda promenada, patrząc w stronę wschodnią, w stronę centrum promenady. A my będziemy tutaj kończyć nasz spacer. No tutaj można zobaczyć, że już promenada dosłownie się kończy, nie ma nic więcej. Możemy stanąć dosłownie na końcu promenady. I w ten sposób zakończyć nasz spacerek. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeśli podobają Ci się nasze treści, będzie nam bardzo miło, jeśli zostawisz subskrypcję, polubisz ten film, udostępnisz go znajomym. Będziemy bardzo wdzięczni.